Witajcie, ocalali. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak w zasadzie działa Doomsday w grze State of Survival? Zapraszam do mojej szczegółowej analizy tego wydarzenia. W tym tygodniu wypuściłem 2 wideo dotyczące wydarzenia Doomsday Open, w którym ogólnikowo, no bo nie starczyło czasu, a i tak trochę was przetrzymałem, omówiłem poszczególne etapy Doomsday. Ale w zasadzie im bliżej do startu wydarzenia, tym mocniejsze i bardziej sensowne pytania padają dotyczące chociażby liczby grających sojuszów, albo zakresu stanów, które będą rywalizować ze sobą. Zatrzymajmy się właśnie tutaj i przeanalizujmy, bo to jest bardzo ciekawy temat. I z tego, co zdążyłem zebrać garść informacji, nikt tutaj nie jest na 100% pewny, jaki jest zakres, czyli z jak szeroką liczbą stanów możemy konkurować w tym wydarzeniu. Chodzi oczywiście o Battlezone 1, więc przepraszam wszystkich, którzy są ze stanów powyżej 715 włącznie. Pierwsza informacja, jaka padła ze strony deweloperów, to taka, że w Battlezone 1 zmierzą się sojusze ze stanów od 1 do 714. No i nie ukrywam, że była to wiadomość jak grom z jasnego nieba, no bo skąd taki szeroki zakres stanów? Tym bardziej, że kolejna strefa walki obejmuje już tylko zakres od 715 do 792. Czyli co? Pierwsza strefa walki to 714 stanów, a druga strefa walki to już tylko 77 stanów? Coś tutaj jest nie halo. Ale jeżeli pójdziemy krok dalej, 3., 4., 5. strefa walki, to zauważymy tendencję malejącą. To znaczy im wyższy numer przy strefie walki, tym mniej stanów bierze udział. Ma to oczywiście związek z rozwojem tych stanów, dostępnością do generacji bohaterów, samolotów, behemotów i innych drobiazgów, że tak powiem, które mają wpływ na siłę graczy i cały ten game experience. Ale nigdy przedtem, a nie jest to drugie wydarzenie typu Liga Mistrzów Rajdu na rezerwuar, nie było takiej szerokości stanów. Rozstrzał był, powiedzmy 100-120 stanów, to miało sens. Ale 714? To trochę dużo, nie uważasz? I hej, nie chodzi o to, że boję się FBI czy DIZ, jak ktoś mógłby zarzucić. Tutaj wcale nie chodzi o te kilka potwornych sojuszów. Tutaj chodzi o całą resztę. Całe 99,5% innych sojuszów oraz ich radość z gry tego wydarzenia. Uważam, że coś tutaj jest nie tak. No dobrze, możecie powiedzieć, że ale jakie od 1 do 714? Przecież później deweloperzy napisali od 1 do 174. No i właśnie tutaj przechodzimy do tej drugiej sprzeczności. Bo w mailu od deweloperów napisanym przez Medi kilka dni temu, w którym Medi, nie chodzi tutaj o tą 14-letnią dziewczynką, tylko o Game Mastera, podała liczbę od 1 do 174. Podała również, że w grze w Battlezone 1 będzie grało 768 sojuszów, więc to się również w ogóle nie spina. Dlaczego? Bo 768 sojuszów w zakresie stanów od 1 do 174, a bardzo dużo tych stanów zostało poddanych fuzji, więc spokojnie liczbę aktywnych stanów można podzielić przez 2, a nawet trochę ponad 2. To wychodziłoby, że z każdego stanu będzie brało udział 9 sojuszów, co jest dość kiepskim pomysłem i nigdy taki nie wszedł w życie. To jest zbyt dużo sojuszów z jednego państwa. Dlatego uważam, że w mailu od Medi wkradła się po prostu literówka, czeski błąd. Nie 174, a właśnie pierwsza podana przez deweloperów liczba, czyli 714. To raptem tylko 2 przestawione cyfry. I tutaj, jeżeli podzielimy liczbę aktywnych stanów między 1 a 714, niech ich będzie łącznie około 250-260, coś koło tej liczby, ponieważ wiele stanów zostało już poddane fuzji 2, nawet 3 razy, a niektóre fuzje zawierały w sobie 3 lub 4 stany. I wyjdzie nam, że z każdego stanu będą w Doomsday Open grać około 3 sojusze. I właśnie ta liczba 3 sojuszów na stan ma jak najbardziej rację bytu i była już wykorzystywana we wcześniejszych wydarzeniach typu Reservoir Right League. Ale i tak nie uważam, aby sojusze ze stanów o niskim numerze mogły się mierzyć z tymi o wysokich numerach. Dlaczego? Ponieważ później w fazie Doomsday Showdown i tak ta grupa 714 stanów zostanie podzielona na 16 podgrup po 16 sojuszów.
Więc sojusze ze stanów o niskich numerach będą w swojej podgrupie. Sojusze z zakresu państw, na przykład, nie wiem, gdzie gra Walhalla, czyli stan 333, będzie w innej podgrupie. Tak samo jak podgrupa ze stanów bliskich 700+, nie będzie się mierzyć z sojuszami ze stanów w okolicach pierwszej setki czy pierwszej 200. To takie moje zdanie, moje przemyślenia, moja analiza, ale jestem bardzo ciekawy Twojego zdania na ten temat. Co o tym myślisz? Porozmawiajmy w komentarzach, a tymczasem do usłyszenia.